Czy je masz, czy je wszystkie masz? Pragniemy ocalić świat. Spektrum mój. Sorry, troszkę mnie poniosło, ale dzisiaj jest rzeczywiście fajny dzień, ponieważ dzisiaj bez żadnych opóźnień kurier dostarczył mi prawie z samego rana nowy komputer firmy Retro Games Ltd. I mowa tu oczywiście o słynnym już The Spectrum. Możecie się dziwić, że tak się jaram, jakbym dostał nowego komodorka, ale prawdą jest, że już od naprawdę dawien dawna Spectrum stał się chyba moim drugim ulubionym retro komputerem, nawet wyprzedzając tutaj 8-bitowe Atari. I co ciekawe, nie chodzi może tutaj nawet o to, że ma on jakieś lepsze gry od Atarynki, bo raczej nie, raczej gry na Atari są lepsze, ale kurczę, ZX Spectrum ma w sobie to coś. Trudno mi naprawdę określić, czym to coś jest, ale powoduje ono, że moja szafa jest pełna Spectrumów. Mam zwykłego małego gumiaka, mam plus dwójkę, mam ZX Omni, mam Harlequina, mam Sisypha 512, mam kilka Spectrumów opartych na Raspberry Pi, na ESP32. Oj, chyba jeszcze mam kilka, ale już tak szczerze to nawet nie pamiętam. A dzisiaj właśnie pojawił się ten nowy The Spectrum. Co ciekawe, gdy zapowiedziano ten komputer, to wiele osób zapytało się, po co to komu, skoro tyle innych klonów Spectrumów jest dostępnych na rynku, a nawet jeszcze oryginały są całkiem dostępne na rynku, szczególnie w Europie, szczególnie można je sobie ściągnąć bez większego problemu. Ale okazuje się, że nie tylko ja ten komputer kupiłem, bo co jest zaskakujące, w przeciwieństwie na przykład do premiery DA500 czy DC64, w dniu dzisiejszym całe moje social media, na Discordzie, na Facebooku, wszędzie jestem zarzucany, wręcz zarzucany zdjęciami ludzi prezentujących swoje nowe Spektrumy i cała masa tych ludzi to Polacy, także to nawet jest dla mnie dziwne, ale okazuje się, że Spektrum wydaje się być nawet popularniejszy od komodorka w tym przypadku w naszym kraju. Prawdą jest jednak, że gdy ten komputer zamawiałem, to trochę się wahałem, a był to koniec sierpnia, ponieważ w tamtym czasie kupowałem jeszcze kilka innych maszyn. Miałem zamiar sobie kupić i właściwie kupiłem sobie Mistera Pi i co ciekawe, również w tamtym czasie kupowałem i kupiłem sobie, no bądź co bądź, bezpośredniego konkurenta The Spectrum, czyli Spectruma NGO, Spectruma Next, ale zdecydowałem się, kupiłem, poczekałem te kilka miesięcy i dzisiaj ta maszyna jest u mnie w domu. Chciałem przejść już do The Spectrum, ale wcześniej zaproszę Was do odwiedzenia strony naszego partnera, strony firmy PCBWay, dostawcy wszelakich produktów i usług związanych z produkcją, designem i wprowadzeniem na rynek customowych płytek PCB. Przypominam, że cały czas trwa u nich konkurs na najlepsze projekty w 3 fajnych kategoriach. Zgłoszenia jeszcze można ponad miesiąc do nich wysyłać. Jeśli taki konkurs wygracie, otrzymacie naprawdę fajną gotówkę, a za samo wysłanie zgłoszenia też jest jakaś tam nagroda pocieszenia, także zajrzyjcie na stronę PCBWay, a teraz już naprawdę wracam do The Spectrum. Cześć, tu Bork Retrogralnia i dzisiaj The Spectrum. Tak jak mówiłem, dostałem go dzisiaj o godzinie 12 i siedziałem jak na szpilkach, śledząc, czy uda się go dostarczyć kurierowi. I też jak mówiłem, to jest naprawdę zabawne, to jest pierwszy raz, kiedy tyle osób wspólnie ze mną, czy właściwie obok mnie, śledziło także swoje przesyłki, czy to do paczkomatu, czy to do kuriera, czy jakieś tam przekierowania. Jest to naprawdę pierwsza taka sytuacja, że tyle osób na raz zakupiło taki sprzęt, który bądź co bądź jest sprzętem no, już nieoryginalnym, bo jest to przecież reprodukcja oparta na bądź co bądź programowej emulacji, a tutaj hype większy niż przy DA500. Ale czy ten sprzęt temu hype'owi podoła? Zaraz się przekonacie. Czeka Was więc na początku unboxing, później pokazanie, jak ten komputer się sprawuje, jak wygląda jego system operacyjny, trochę testów, później także zajrzymy do jego środka, a na samym końcu jeszcze kilka słów ode mnie. Pudełko do The Spectrum sprawia naprawdę dobre wrażenie i jest zaskakująco ciężkie,
jak na komputer czy konsolę wyprodukowaną przez Retro Games Ltd. Nawiązuje ono oczywiście do starego opakowania od ZX Spectrum, ale możemy na nim znaleźć także współczesne informacje, jak choćby listę 48 gier, jakie znajdziemy w komputerze już zainstalowane. A w pudełku, co ciekawe, znajduje się kolejne pudełko i w tym momencie zacząłem dochodzić do wniosku, że mamy tutaj do czynienia z komputerem, z produktem, no nie boję się użyć tego słowa, klasy premium, przynajmniej jeśli chodzi o Retro Games Ltd, bo takiego ładnego opakowania jeszcze wcześniej nie było. Ale dochodzimy w końcu do samego sedna, czyli do komputera The Spectrum, który jak widzicie wyposażony jest też w taką osłonkę przeciwkurzową. Też oczywiście jest to miłe, no nie powiedziałbym zaskoczenie, bo już takie bywały, ale miło, że taka osłonka się znajduje. Sam komputer po raz kolejny znajduje się w kolejnym pudełku, czy raczej bym powiedział w takim kartonowym przedziale, pod którym znajdziemy instrukcję obsługi nawiązującą swoją grafiką do oryginalnej instrukcji obsługi do komputerów ZX Spectrum. Niestety ta tutaj jest bardzo ograniczona i tak naprawdę, żeby tego komputera używać, musimy pełną instrukcję ściągnąć z internetu, co jest naprawdę w przypadku tego komputerka konieczne. A w ostatnim kartonie, który jak widzicie znowu wygląda całkiem ładnie, znajdziemy dwa kable i są to kable HDMI oraz kabel zasilania USB-A do USB-C. No jeśli takowych nie posiadamy, no to się oczywiście nam przydadzą. Oczywiście zasilacza czy tam ładowarki tutaj nie znajdziemy, ale jest to już standard praktycznie we wszystkich tego typu urządzeniach. A przed nami w końcu sam komputer The Spectrum. Komputer, który naprawdę wygląda jak komputer oryginalny. No oczywiście oprócz tego, że ma trochę inne złącza z tyłu, natomiast sama bryła, sama obudowa, sama klawiatura, wszystko to jest toczka w toczkę, takie same jak w oryginale. No dobra, są tutaj może małe, drobne różnice w jakichś otworach, natomiast trzeba powiedzieć, że tutaj Retro Games zrobiło niesamowitą robotę i jest to chyba najwierniejsza kopia, jaką kiedykolwiek wypuścili na rynek. Zresztą zobaczcie sami porównanie do mojego Spectrusia. Wybaczcie, że on jest trochę styrany życiem, ale to jest naprawdę stary komputer w bardzo styranej obudowie. Jak widzicie, te komputery są praktycznie identyczne. Oczywiście na ile tutaj współczesne wymagania na to pozwalają. Spody są bardzo do siebie podobne, chociaż rzeczywiście nie takie same. Natomiast sama klawiatura, muszę powiedzieć, że no, wygląda identycznie, chociaż ta współczesna według mnie działa znacznie lepiej, chociaż oczywiście oparta jest na tej samej technologii membranowej co w starym Spectrusiu. I jeszcze porównanie do obudowy wykonywanej przez Georgię Miticza, którą pewnie znacie w większości klonów współczesnych Spectrumów, bo jest to chyba najbardziej popularna wersja współczesnej obudowy. Klawiatura, znowu mam wrażenie, że ta klawiatura, którą mamy w The Spectrum, klika się troszkę lepiej. Te klawisze chodzą jakoś tak pewniej. Sama obudowa też przez chwilę myślałem, że może Georg Mitic ją wykonał dla Retro Games Ltd, ale one jednak są od siebie ciut różne. Co mogę powiedzieć? Tutaj chyba Retro Games ulepszyło oryginalny sprzęt. Ten oryginalny sprzęt to był sprzęt dosyć ekonomiczny, natomiast ten tutaj, jak na współczesność, naprawdę no, czuć tą solidność tego urządzenia. Naprawdę mi się to podoba. Zajrzyjmy od razu sobie na złącza. Mamy tutaj przycisk zasilania z diodą oraz wejście na zasilanie USB-C. USB-C to już jest teraz standard. Wyjście HDMI 720p. Obok USB, które jest przeznaczone do umieszczania tam dodatkowych gier oraz 3 USB, które są przeznaczone do podłączania kontrolerów. No i przycisk Home do wywołania głównego menu w komputerze. Maszynka wygląda bardzo ładnie, także nie ma co czekać, od razu sobie ją uruchomimy i przetestujemy. No to co, na początku kabelek HDMI, podłączę sobie go do grabera i do monitorów. Kabel zasilania, ja używam dobrego zasilacza z Raspberry Pi. Tutaj tak naprawdę jest tylko 1 A wymagany, a tutaj mam tych amperów znacznie więcej. Pozostaje mi więc tylko uruchomić komputer i poczekać kilka sekund, aż się on uruchomi, aż wstanie system. Komputer działa na Linuxie. I co?
i mamy menu powitalne, czyli co, musimy wybrać język. No, wybiorę polski, bo czemu nie? Co ciekawe, w przypadku tego komputera Retro Games nie dołączyło po raz pierwszy ani pada, ani joysticka, dlatego też musimy posługiwać się tylko i wyłącznie klawiaturą. Działają tutaj kursory pod klawiszami 5, 6, 7, 8, a także standardowe klawisze OP i QA, które też często były wykorzystywane jako kursory w Spectrumie. Inne klawisze wyboru na szczęście mamy tutaj podpowiedziane na dole ekranu. Także co, wybieramy polski. Klawisz M, no i możemy przejść dalej do wyboru częstotliwości pracy monitora. Oczywiście najlepiej wybrać 50 Hz, jeśli wasz telewizor to obsługuje, jeśli wasz monitor obsługuje, to jest to najlepszy wybór dla komputerów, które działały standardowo w systemie PAL. Po starcie komputera wita nas standardowe oprogramowanie Retro Games, czyli taka karuzela, którą znamy doskonale z DA500, z Atari 400, bardzo podobna, choć trochę w starszej wersji była także w DC64. No tutaj nas nic nie zaskakuje, no może oprócz tego, że wszystkie klawisze do obsługi tej karuzeli nie są już na padzie, tylko są na klawiaturze komputera i zaskakująco wygodnie się to nawet obsługuje, co mnie trochę zdziwiło. Nie wiem, czy jest tutaj sens jakoś bardzo mocno opowiadać wam o menu, o opcjach systemowych tego komputera. Na pewno pierwsze co zrobię, to wyłączę dźwięk muzyki w menu, który jest trochę po pewnym czasie przynajmniej irytujący. Na pewno warto zajrzeć do informacji o systemie, gdzie mamy informacje o wersji oprogramowania. Tutaj jest 1.0.0, a co ciekawe, już w tym momencie mamy nowszą wersję softu na stronie sprzedawcy, na stronie producenta, tak właściwie. Dlatego wejdźmy na tą stronę i pobierzmy nowy soft. Trzeba go przegrać na pendrive'a USB sformatowanego w systemie FAT32. To jest bardzo ważne i z tego co kojarzę z poprzednich komputerów tego producenta, najlepiej by to był pendrive o maksymalnej wielkości 32 GB. Czasami działają większe, ale nie zawsze. Pendrive'a wkładamy do tego portu po lewej stronie. On jest przeznaczony specjalnie do umieszczania tam nośników pamięci. Te po prawej stronie są bardziej przeznaczone do joysticków. Myślę, żeby zamiana tutaj niewiele zmieniła, ale zróbmy tak, jak sobie życzy producent. I w tym momencie możemy już zaktualizować soft do wersji 1.0.1, która polepsza emulację, czy właściwie działanie plików TZX i TAP. Czy do końca one działają poprawnie? No jeszcze wam o tym powiem. Restart komputera, chwila przerwy i możemy kontynuować naszą zabawę. Menu jest bardzo podobne do tego z DA500. Mamy możliwość wyboru ostrych pikseli i ewentualnie włączenia efektów CRT. Ciekawą opcją jest włączenie tutaj kolorów rozszerzonych, czyli tak naprawdę obsługi układu ULA+, takiego współczesnego układu, dzięki któremu na Spectrumie można uzyskać trochę więcej kolorów i który jest, co ciekawe, obsługiwany przez nawet taką solidną porcję gierek. Jest ich chyba nawet kilkadziesiąt, które to obsługują. Możemy też wybrać sobie ramkę. No, ramki jak to ramki, jest ich tutaj kilka do wyboru, ale ja ich nigdy nie uruchamiam. Wolę mieć naokoło tego oryginalnego ekranu o proporcjach 4:3 po prostu czarny kolor. Ten komputer ma wbudowane 48 gier na ZX Spectrum. Jedno co musicie wiedzieć o grach na ZX Spectrum to fakt, że czasami sterowanie w tych grach jest naprawdę pokręcone z powodu braku joysticka w standardowym komputerze ZX Spectrum. Potem oczywiście się te joysticki pojawiły. Na szczęście mamy tutaj informacje o podstawowych guzikach, podstawowych klawiszach, jakie są wykorzystywane do sterowania w każdej grze. Możemy tą listę wywołać guzikiem, klawiszem Q. Otrzymamy wtedy pomoc dotyczącą danej gierki. Ale naprawdę polecam wam zajrzenie na stronę Retro Games Biz, na stronę The Spectrum, gdzie znajdziecie instrukcje obsługi, takie skrócone instrukcje obsługi do każdej z załączonych gier. I stamtąd dowiecie się, jakie jest sterowanie i o co chodzi w danej grze. I mówię tutaj
szczerze, bez tego może was blisko połowa z tych gier odrzucić, przez to będziecie mieć trochę słabszy odbiór tego całego komputera. No bo tak to już jest. Gry na ZX Spectrum to jest trochę stan umysłu. Być może podobnie jak to jest z grami na Atari 2600. Oczywiście znajdziemy takie, w które można grać od razu i które są jasne i oczywiste, jak na przykład ta, którą wam teraz pokazuję. Naprawdę świetna gierka, ale część z tych gier, bez instrukcji naprawdę nic nie zrobicie. Jeśli mi nie wierzycie, możecie zajrzeć na zapis live'a, który prowadziłem w poprzedni poniedziałek, na którym pokazywałem gierki z tego komputera. Co prawda wtedy jeszcze The Spectrum nie miałem, ale lista gierek była znana i tam też zapoznacie się generalnie z tytułami, przynajmniej z większością tytułów, bo doszedłem chyba do 2/3 listy, z większością tytułów, jakie są w tym komputerze zawarte. A lista jest naprawdę bogata, szeroka, ale jak wspominam, czasami możecie nie wiedzieć, o co chodzi. A wracając do samego The Spectrum, nie dziwota, że posiada on tutaj takie ułatwienia, jeśli chodzi o użytkowanie gierek, jak na przykład save'y. Do każdej gierki możemy zrobić sobie 4 takowe. Save'y w współczesnym świecie to jest coś, bez czego się nie można obyć. Bardzo przydatna także funkcja to funkcja cofania czasu, dzięki której możemy w tych trudnych bądź co bądź grach troszkę oszukać przeznaczenie. Gdy w końcu nam się znudzi granie na klawiaturze, możemy do The Spectruma podłączyć sobie pada. Specjalnie z tej okazji pojawiła się trochę unowocześniona, trochę inna kolorystycznie wersja The Gamepada, którego znacie z DA500. Ja sobie takiego nie kupiłem, mimo iż posiada on podobnież ulepszony D-pad. Za to tutaj wam pokazuję, że ten od DA500 działa i to działa bardzo dobrze. Jedyne co musimy zrobić, to podczas uruchamiania gierki wybrać sobie joystick Kempston lub Sinclair, i możemy grać. Oczywiście z konsolą działają także pady firm trzecich, które obsługują chociażby standard Xboxa, jak SN30 Pro na USB, a przez standard Xboxa mam tutaj na myśli standard, niestety Xboxa 360 i Xboxa One. Albowiem ku mojemu naprawdę dużemu zdziwieniu, pad od najnowszych Xboxów, właściwie pad także PC-towy, bądź co bądź, z tą konsolą, z tym komputerem nie ruszył. Także jest tutaj trochę dziwnie. Jeśli chodzi o podłączanie retro joysticków przez różnego typu przejściówki z DB9, czy właściwie DE9 na USB, to działają, jeśli oczywiście działają, czyli możecie korzystać z takich, które mają napisane, że są kompatybilne z DC64 czy z DA500, a takich jest sporo na rynku. Jeśli taka przejściówka działa, to działa, jeśli nie działa, to nie działa. Musicie tutaj naprawdę sprawdzać poszczególne modele. Jeśli znudzi wam się te 48 gier, które są wbudowane w The Spectrum, możecie sobie wgrać praktycznie dowolną gierkę na pendrive'a. Tak jak mówiłem, FAT32, najlepiej maksymalnie 32 GB i wgrać tą gierkę z tego pendrive'a na ten komputer. Obsługiwane są pliki typu TAP, TZX, PZX, to są pliki kaset, kartridże ROM, snapshoty pamięci SZX, Z80 i SNA, a także jest tutaj dodana obsługa playlist, jeśli gierka ma więcej niż 2 strony dyskietki. Obsługa większości tych plików jest bezproblemowa, jedynym wyjątkiem są pliki TZX, które tak naprawdę są plikami zawierającymi praktycznie rzecz biorąc dźwięki, które są na kasecie i w tym wypadku musimy sami zająć się obsługą, że tak powiem, magnetofonu, czyli zmieniać stronę kasety, uruchamiać magnetofon, jeśli o to nas gra poprosi. Nie jest to za wygodne. Niestety nie jest to za wygodne. Trochę tutaj szkoda, że The Spectrum zupełnie nie obsługuje plików dyskietek.
Natomiast jak mówiłem, Z80 Tab, czyli te najbardziej popularne mimo wszystko formaty gier na ZX Spectrum, ich działanie jest naprawdę bezproblemowe, szybkie, łatwe i przyjemne. Tutaj nie będziecie mieli żadnych problemów z uruchamianiem zewnętrznych gier na D-Spectrum. Przy okazji pokażę Wam też, jak działa emulacja układu ULA+, który zwiększa ilość kolorów w Spectrumie. Tutaj mamy menu ustawień gier zewnętrznych na USB. Jak widzicie, nie mamy tutaj możliwości wyboru komputera plus 3, bo nie mamy stacji dyskietek. I według mnie to jest największy problem z tym komputerem. Gdyby tutaj była obsługa maszyn plus 3 i stacji dyskietek, no to byłby naprawdę szał. Ale teraz sobie zobaczcie przynajmniej, jak wygląda Rig Dangerous na ULA Plus z większą ilością kolorków. Prawda ze ślicznie? Jak wyłączyłem kamerę, to przypomniało mi się, że mamy tutaj przecież jeszcze jedną z ważniejszych rzeczy, czyli obsługę Basica. Taki standardowy komputer D-Spectrum, który posiada naprawdę fajnego Basica, duże możliwości graficzne, bardzo łatwe komendy. Ten Basic jak najbardziej jest w ten komputer wbudowany i co ciekawe, można ten komputer w ogóle uruchamiać w trybie tym takim standardowym, czyli nie karuzeli, tylko Basica i wtedy będziemy mieli taką pełną imersję używania tego D-Spectruma, jak się używało starego Spectrusia. I podobnie jak to było w przypadku DA500, mamy też możliwość zapisywania naszej pracy z komputerem. W DA500 oczywiście używaliśmy dyskietki, a tutaj używamy wirtualnego nośnika, będącego tak naprawdę odpowiednikiem taśmy. Innymi słowy, tworzymy pliki TAP. Co nam jeszcze zostało? No myślę, zostało nam jeszcze zajrzenie do środka tego sprzętu. A co się znajduje w samym środeczku? No już widzicie, że głównie obciążniki, ale wkładanie obciążników do współczesnej elektroniki to jest standardowa sprawa. A oprócz tego widzimy tutaj dwie płytki, które są praktycznie wyjęte z Atari 400, przynajmniej ta po lewej stronie to jest właściwie to samo. Zresztą ta po prawej też jest do tej płytki takiej, bym powiedział, rozszerzeń w DA400 dosyć podobna. Tutaj mamy połączenie z klawiaturą membranową, takie połączenie bardzo retro. I jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, taki trochę easter egg, czyli podziękowania dla twórcy ZX Spectrum, dla Sir Clive'a Sinclaira. I to tyle pokazywania komputerka, teraz parę słów, wniosków ode mnie. Jakie wrażenie zrobił ten komputer po mnie po tych pierwszych kilku godzinach użytkowania? Po pierwsze, naprawdę wydaje mi się, że jest to komputer, do którego Retro Games przyłożyło się najbardziej. Retro Games to w końcu firma z Wielkiej Brytanii, a ZX Spectrum to jest ikona tego kraju i jest to komputer, który chyba zinformatyzował ten kraj, zresztą jak chyba nawet zinformatyzował dużą część Europy. Także nie dziwota, że twórcy tego projektu przyłożyli się do niego mocniej, naprawdę o wiele mocniej niż do swoich produktów poprzednich. I rzeczywiście zaangażowanie w ten sprzęt widać już po samym pudełku, którego mogą na pewno zazdrościć, nie wiem, osoby kupujące PlayStation 5, ale naprawdę też wiele innych, o wiele droższych od D-Spectrum sprzętów. No tutaj mamy do czynienia z czymś, co jak mówiłem w samym filmie, można określić opakowaniem typu premium. Również sam komputer, to też mówiłem, robi naprawdę świetne wrażenie. Po raz pierwszy Retro Games od razu produkuje komputer, który jest w pełni działającą repliką. Nie jest to wersja mini, tylko to jest w pełni działający komputer. Jest to chyba też pierwszy raz, kiedy komputer ten jest tak idealną repliką i sprzętem, który naprawdę może ten oryginał zastąpić. Także od pudełka, poprzez wyciągnięcie komputera do jego obejrzenia i do jego podłączenia możemy powiedzieć, że tutaj same superlatywy ten komputer może od nas dostać. Oczywiście w momencie, kiedy go uruchomimy, to widzimy, że sam system operacyjny to jest właściwie to samo, co było w poprzednich maszynach. Oczywiście cieszy dobór tak dużej ilości 48 gier.
Tutaj naprawdę pomaga to, że jest to komputer angielski, także dostęp do oprogramowania, dobrego oprogramowania nie był w tym momencie chyba za dużym problemem. Jednak jak mówiłem, gry na Spectruma to są specyficzne tytuły i część z nich jest już trochę niezrozumiała dla osób, które z tym komputerem nigdy nie miały styczności. Ja jako osoba wychowana na Atari 2600 mam naprawdę wysoki próg, wysoki poziom tolerancji dla retro hardkorowych gierek, ale nawet ja bez instrukcji obsługi nie jestem w stanie części z tych gier uruchamiać i nawet ja już nie mam w sobie tyle czasu i tyle samozaparcia, by części z tych gier próbować, mimo wszystko. Ale trzeba tutaj zauważyć, że przekrój, tytuły, wszystko co się znajduje na tej maszynie to wręcz tytuły kultowe, a przynajmniej bardzo znaczące dla historii tej maszyny. Bardzo fajną funkcją tego komputera, jak i zresztą poprzednich innych maszyn tej firmy, jest możliwość uruchamiania oprogramowania gier zewnętrznych. I tutaj zanim tego komputera dostałem w swoje ręce, to myślałem sobie, że dzięki temu, że będzie on mógł uruchamiać właściwie wszystkie gry ze swojej stajni, to będzie on naprawdę rozbijał na tym polu konkurencję. Ale kiedy doczytałem, kiedy potestowałem ten sprzęt, okazało się, że nie obsługuje on dyskietek. Nie można tutaj ładować gier z obrazów dyskietek. Zresztą sama maszyna jest naprawdę tylko ograniczona do komputerów z magnetofonem, czyli 48, 128 i plus dwójki. I to jest rzecz, która mnie trochę dziwi, bo gdyby ten komputer posiadał jeszcze obsługę stacji dyskietek, gdyby to była maszyna, która umie też emulować komputer ZX Spectrum Plus 3, to według mnie byłby to naprawdę killer innego rodzaju klonów, a przynajmniej jeśli nie killer, to byłaby to maszyna, która mogłaby zastąpić naprawdę dla wielu osób ich oryginalne sprzęty, przynajmniej przy takim niedzielnym graniu. Ale brak obsługi dyskietek niestety trochę te możliwości tego komputera ogranicza. No i dzięki temu tacy durni ludzie jak ja, którzy wydali 1000 zł na ZX Spectrum Next, czy mają też Omni czy Sisypha, mogą nadal odetchnąć z ulgą, że nie wydali takiej dużej kasy na darmo. Kolejna sprawa to brak pada w zestawie. Z tym mam taki trochę problem. Na początku myślałem, że będzie mi to bardzo przeszkadzało, ponieważ granie na klawiaturze spektrumowej to jest prawdziwa mordęga. Jednak tutaj się trochę zaskoczyłem, bo ta klawiatura, która jest w tym D-Spectrum, jest naprawdę spoko. Jest to chyba pierwszy gumiak, na którym grało mi się całkiem sensownie, ale oczywiście granie na padzie czy joysticku to jest w większości przypadków sprawa i tak o wiele wygodniejsza. A tego pada w zestawie nie mamy. Taki pad, jak już też wspominałem, czarna wersja D-Gamepada kosztuje troszkę ponad 100 zł, także nie jest to duża kwota. Też pewnie większość z nas posiada inne pady, które z tym komputerem działają. Tak jak mówiłem, tak jak pokazywałem, zaskoczył mnie też brak obsługi gamepada do najnowszego Xboxa. No i bądźmy też szczerzy, latka lecą, właściwie już kończy się pierwsze ćwierćwiecze XXI wieku. Wydaje mi się, że Retro Games powinno już zacząć w te maszyny wkładać obsługę padów bezprzewodowych, bo to raczej nie byłby jakiś duży wydatek finansowy dorzucić tam jeszcze jakieś małe ESP32 czy jakiś inny kontroler na Bluetootha, co nie? To są takie moje pierwsze uwagi po 6 godzinach posiadania tego sprzętu. Będę go jeszcze testował, raczej będzie z niego live w najbliższy poniedziałek, także będziecie mogli go zobaczyć razem ze mną przy takiej dłuższej, cięższej pracy. Przy okazji też na tym live'ie pokażę Wam, o co chodzi mi z tą trudnością w obsłudze TZX-ów i generalnie wydaje mi się, że nie wszystkie pliki TZX są poprawnie obsługiwane w tym momencie przez D-Spectrum.
Zresztą, jak widzieliście, już w dniu premiery była dostępna pierwsza łatka do oprogramowania, która ten stan rzeczy poprawia. Nie testowałem komputera na czystym software'ze, bo nie miałem na to za bardzo czasu. Także myślę, że twórcy komputerka są świadomi, że jeszcze nie do końca wszystko tutaj działa. Mam nadzieję, że ten komputer nie umrze, że on będzie dalej rozwijany. Mam nadzieję, że pojawi się obsługa plus trójki, obsługa stacji dyskietek. Chcę w to wierzyć, szczególnie, że taka DA500 naprawdę już się mocno rozwinęła, a w przypadku D-Spectruma mam wrażenie, że mam tutaj do czynienia z osobami, które jeszcze bardziej kochają ten sprzęt niż kochają Amisie. Także liczę na rozwój tego sprzętu. I to by było na tyle, jeśli na końcu trochę się zapętlałem i mamrotałem, to wybaczcie mi, ale od 9 godzin siedzę przy tym komputerze i siedzę nad tym filmikiem. Czas na odpoczynek i jakiś wieczorny spacerek. Także co, mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.